Cześć, witam Was tym razem z Berlina. Znajdujemy się w tej chwili na wyspie muzeów, nazwa której się wywodzi z tego, że jest tutaj aż 5 różnych muzeów. Najstarsze z nich to Alte Muzeum, czyli Muzeum Stare. Muzeum Stare otwarto jeszcze na początku XIX wieku. Kolejno otwierane tu muzea to Nowe Muzeum, Stara Galeria Narodowa, Muzeum Bodego oraz Pergamon Muzeum. Najbardziej znane muzeum tutaj to Pergamon Muzeum, które akurat w tej chwili jest w remoncie. Możemy tu również podziwiać wspaniałą protestancką katedrę. Zaskakuje ona niespotykanym dla kościołów protestanckich przepychem i bogactwem. W 1999 roku Wyspa Muzeów została wpisana na listę UNESCO. Nasze zwiedzanie kontynuujemy drogą Unter den Linden, czyli pod Lipami. Aleja pod Lipami to jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Berlina. I idąc cały czas prosto Unter den Linden, doszliśmy do bramy brandenburskiej. To jedno z tych miejsc, które chyba najbardziej kojarzy się z Berlinem. Większość turystów trafia tu wcześniej czy później. Zarówno tych indywidualnych, tak jak my, jak i tych zwiedzających z wycieczką. Brama brandenburska została przebudowana w 1788 roku w stylu wczesnoklasycystycznym. Na szczycie widnieje słynna kwadryga, czyli rzymski powóz zaprzężony w konia. To, co obecnie widzimy, to w dużej mierze rekonstrukcja wykonana po II wojnie światowej. W całości ocalała jedynie głowa jednego z koni. Kolejnym naszym punktem zwiedzania będzie budynek niemieckiego parlamentu Reichstag. Wejście tu jest darmowe, ale bilet trzeba zarezerwować wcześniej, podając nazwiska wszystkich zwiedzających. Przy wejściu należy pokazać paszport lub dowód, na który zarejestrowaliśmy naszą wizytę. Wewnątrz możemy skorzystać z audioprzewodnika. Do zwiedzania mamy udostępniony dach wraz z kopułą. W Reichstagu miały miejsce takie historyczne wydarzenia jak ogłoszenie końca cesarstwa i początek republiki w 1918. To właśnie ten budynek płonął w 1933. W czasie II wojny światowej Reichstag został mocno zniszczony. W 1955 roku zdecydowano o odbudowie Reichstagu, leżącego już wtedy na terenie Berlina Zachodniego. Po odbudowie służył on przez jakiś czas jako muzeum historyczne. Obecny wygląd z charakterystyczną szklaną kopułą Reichstag zyskał dopiero w latach 90. Rozpościera się stąd piękny widok na cały Berlin. Tam za mną widzimy po kolei wieżę telewizyjną, centrum handlowe i katedrę berlińską. Kolejnym takim bardzo rozpoznawalnym punktem na mapie zwiedzania Berlina jest Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie to byłe przejście graniczne pomiędzy Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim. To tu w 1961 roku stanęły naprzeciwko siebie amerykańskie i radzieckie czołgi. Było to również miejsce, gdzie odbywały się liczne próby ucieczek z Berlina Wschodniego. Niedaleko też zobaczymy pozostałości muru berlińskiego. W okresie zimnej wojny Berlin był uznawany za stolicę szpiegów, więc my teraz odwiedzimy Muzeum Szpiegostwa. Berlin był miejscem wielu niesamowitych historii szpiegowskich, zarówno tych filmowych, jak i tych jak najbardziej realnych. To prywatne muzeum znajdziecie niedaleko Placu Potsdamskiego. Poznacie tutaj historię szpiegostwa i szpiegów, nawet tych działających w starożytności. Najciekawsza część wystawy jest poświęcona Berlinowi z okresu zimnej wojny. Zobaczycie tu m.in. model słynnego mostu szpiegów Glienicke Brücke. Przez most przebiegała granica pomiędzy Berlinem Zachodnim i Wschodnim.
W okresie zimnej wojny doszło tu 3-krotnie do wymiany szpiegów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Most wystąpił również w licznych filmach, np. Most Szpiegów z 2015 roku, w którym główną rolę zagrał Tom Hanks. W ostatniej części muzeum pobawicie się trochę w Agenta 007, a także spróbujecie przejść przez laserowe zabezpieczenia niczym w filmie Ocean 12. Po takim zwiedzaniu czas w końcu coś zjeść. Na obiad przyszliśmy do bardziej typowej niemieckiej restauracji Maksymilian, chociaż może troszeczkę bardziej jest bawarska niż ogólnie niemiecka. Ja zamówiłam tutaj danie dnia. To jest jakaś ryba, to tyle wiem, ale nie jestem pewna do końca jaka. Po niemiecku to musiałam później sprawdzić. Taka sałatka ziemniaczana i normalna sałatka. Natomiast córka ma Käsespätzle, czyli kluseczki z sosem serowym i sałatkę do tego. Ziemniaczki są takie typowo niemieckie, trochę tak lekko kwaśne. Chyba są z czymś różowym, bo myślę, że to jest rzodkiewka. Przecież nie jestem pewna, bo nie do końca smakuje jak rzodkiewka. Do tego mam rybkę panierowaną i tutaj sałatka. I w sumie z tego, co ja jadłam, to najbardziej mi smakowała ta sałatka ziemniaczana z rzodkiewką. Także do tego doszłam, że to rzodkiewka i nieprawdopodobnie ona jest z octem pitnym. Ostatnie muzeum, które jeszcze zobaczymy, będzie Muzeum DDR, czyli Muzeum NRD. Chodźcie do środka. To muzeum poświęcone jest codziennemu życiu w NRD. Zobaczycie tutaj wiele przedmiotów codziennego użytku i symboli systemu. A nawet przejedziecie się starym trabantem po ulicach miasta. Wchodzimy teraz do mieszkania. Najfajniejszą moim zdaniem częścią muzeum jest świetnie zrekonstruowane mieszkanie z tamtego okresu. Możemy nawet w nim usiąść na kanapie i oglądać ówczesną telewizję albo wyglądnąć przez okno. Oczywiście to, co zobaczyliśmy dzisiaj w Berlinie, to tylko takie dosłowne liśnięcie, dotknięcie Berlina, bo jest tu tyle muzeów, tyle miejsc, tyle też miejsc bardzo historycznych do zobaczenia, że przypuszczam, że zwiedzanie zajmuje wiele tygodni. My jesteśmy tu tylko w jeden dzień i zobaczyliśmy takie pewne, nie powiem najważniejsze, bo pewne punkty tego miasta. I jeszcze Wam na koniec pokażę pokój, w którym się zatrzymaliśmy. Taki malutki pokój, tu jest akurat więcej łóżek nawet niż trzeba. Tu jest podwójne łóżko, piętrowe łóżko i jeszcze tutaj takie małe łóżeczko. Pokój jest malutki, ale za to z fajnym widokiem na berlińską wieżę telewizyjną. Najlepiej wieczorem wygląda, jak jest podświetlony. I to już będzie na tyle tym razem. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a także jeśli mieliście okazję być w Berlinie, koniecznie dajcie znać, co Wy polecacie zobaczyć w tym mieście. Do zobaczenia wkrótce!